Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj sobie porozmawiamy troszeczkę o stop lossach. Jak ja stosuję stop lossy. Po upgrade'zie też się troszkę zmieniło. Ale pokażę Wam mniej więcej o co chodzi, tak? I teraz ja jakby stosuję dwie wersje stop lossów, ale o tym będzie później. Porozmawiamy sobie na początku o co to jest risk ratio. Jest to po prostu nic innego jak zysk do ryzyka. Czyli jeżeli chodzi o samo zarabianie, no to najlepiej oczywiście, jeżeli mamy jakiś tam impuls, tak, gdziekolwiek korektę, tak, i tutaj gdzieś chcemy zająć naszą pozycję. Tutaj no będzie nasza średnia jeszcze, tak, przecięta, ładnie, idealne zagranie, tak. No to teraz, jak widzimy taką sytuację, no to w najlepszym wypadku byłoby tak, żeby tu nasz był gdzieś stop loss i dajmy na to tutaj wejście, tak? I tutaj to miejsce ma na przykład 15 ticków, a nasz target, czyli take profit, będzie gdzieś tutaj. Take profit, tak? I mamy na przykład tutaj idealnie 3:1. Z takim, oczywiście takie statystyki jest ciężko osiągnąć, natomiast idealnie by było mieć takie wyniki, czyli krótki stop loss i 3 razy większy zysk. To nam daje w długiej perspektywie tylko zarobek i bardzo fajny zarobek, tak? Natomiast życie jest zbyt brutalne i czasem nas wybije na break-even, czyli break-even jest to coś takiego, że tutaj mam nasze wejście, tak? Tu będzie entry i później szybko przestawiamy, na przykład albo nie szybko nawet, cena sobie doszła gdzieś tutaj, tak? A my chcemy już, żeby ewentualnie nie stracić, bo się boimy, ustawiamy sobie tutaj break-even, czyli 2 tiki wyżej naszego wejścia tutaj, 2 tiki wyżej, nie? Wchodzimy sobie 2 tiki, 2 pipsy wyżej, zostawiamy tutaj, no i cena cofa, wybija nam to miejsce, jesteśmy bez transakcji, ale nie straciliśmy, tak? No i takich sytuacji na początku będzie pewnie u Was dużo, albo będą esle, nie? Czyli będzie wywalać Wam po prostu pozycję na stop lossie i będziecie tracić i to jest normalne na początku. Ale żeby tego uniknąć, to właśnie należy wykluczyć wszystkie jakby przeciwwskazania, trzymać się zasad i fajnie wchodzić w pozycję i trzymać się tego zysku do ryzyka. No najlepiej, idealnie, to by było mieć zysk do ryzyka na poziomie 1 do 10, tak? Czyli 1 do 10, czyli tutaj sytuacja jest tego typu, że jeżeli ryzykujemy $20, ryzyko $20, no to zysk nas jest 200, tak, dolarów. No to tak, wiadomo. Tak najlepiej mieć, tylko że no niestety tak na pewno w day tradingu nie będzie, a przynajmniej nie zawsze. Jeżeli mowa o swingowych zagraniach, to oczywiście, jeżeli macie swingowe zagrania po 200, po 300, po 500 pipsów, to jak najbardziej taka sytuacja może wystąpić, ale jeżeli jesteście day traderami, to macie bardzo ciężkie zadanie, bo to jest ciężkie do osiągnięcia, żeby mieć dużą skuteczność. Przy małej skuteczności można zarabiać, ale oczywiście jeżeli macie zysk do ryzyka minimum 1 do 3. Natomiast są traderzy, gdzie mają skuteczność na poziomie 30% i zarabiają. Jak to robią? Oczywiście tym, że ich risk ratio, czyli zysk do ryzyka, wynosi minimum właśnie 3:1. Tak? I na tym to polega. Są tacy traderzy, znam takich traderów, którzy oni bardziej swingowo, ale oczywiście na tym zarabiają. Day trader nie może sobie pozwolić na takie coś, na 30%, ponieważ day trader musi mieć przynajmniej 51% skuteczności. Przynajmniej 51 w dobrym wypadku, bo mówię, czasem są break-eveny, czasem nam wywali stop lossa, to nie da się tak policzyć. Ale jeżeli mamy 60% skuteczności, to już na pewno zarabiamy w day tradingu, tak? I są u nas na grupie takie osoby, które mają fajną skuteczność. Na pewno troszkę muszą jeszcze popracować, ale już naprawdę jestem z nich zadowolony, także takie osoby są. I o to chodzi. Samo risk ratio, czyli RR, jest to zysk do ryzyka, tak? Czyli musi być krótki stop loss i duży potencjał na zysk, tak? To jest idealna sytuacja na zarabianie. I teraz znajdźmy sobie taką sytuację na wykresie.
No i pierwsze z brzegu. Mamy tu jakiś impuls, mamy tutaj nasze wejście, mamy tu nasz stop loss, tak? To jest oczywiście fajnie na historii się pokazuje, ja to rozumiem wszystko, ale zobaczycie, że wcale tak nie będzie. Tutaj mamy entry, wejście. No i zysk potencjalnie, no fajnie by było, żeby ten impuls się tutaj powtórzył, tak? No to czyli minimum nasz pierwszy target to jest tutaj, gdzie jest to zagranie na 1 do 1. To jest minimum, które musimy zrobić, żeby zarobić, tak? No inaczej to nas wybije gdzieś tutaj na break-even, tak? Na stop lossie, jeżeli zabezpieczymy pozycję. No a idealnie jakby tutaj jeszcze ten wykres szedł sobie dużo wyżej, tak? Wtedy mamy na przykład 3 do 1. 3 do 1 mamy. No to wtedy super sytuacja, tak? Więc o to chodzi. Mamy małe ryzyko tutaj. Małe ryzyko, duży zysk. I tego się trzeba trzymać. Trzeba wszystko z głową robić. Dobra, i teraz jeżeli chodzi jeszcze o stop lossy, albo pokażę Wam jeszcze mniej więcej rozegrania tego, jak ja rozgrywam. I teraz ja mam jakby po modernizacjach mam dwa podejścia do rozegrania, tak? Pierwszym podejściem jest to stare podejście, gdzie mamy świeczkę idealną do zagrania, tak? Idealna, fajna, trendowa świeczka. Tutaj wchodzimy w pozycję, tak? I 1 do 1 to jest pierwszy target, gdzie pozycja ma 4 kontrakty, pozycja i tutaj kasujemy 3 kontrakty w zysku, a jeden zostawiamy i przestawiamy stop lossa sobie co 2 świeczki w górę, tak? I aż nas wybije gdzieś tutaj po drodze na mocnym impulsie. Jest to fajna strategia. Oczywiście to sobie można różnie podzielić. Można tutaj dwa kontrakty można tutaj już zamknąć, a 2 zostawić w górę. To już jest dowolność i naprawdę tego będziecie musieli się nauczyć i zostawić to pod siebie. Nie możecie tych filmów odbierać zero-jedynkowo, że tak ma być, bo ja tak mówię. Znajdźcie idealne rozwiązanie dla siebie po prostu. I tak to wygląda. 4 kontrakty. Jeżeli handlujecie jednym kontraktem, 2, to polecam Wam sytuację tego typu. Tu stop loss, tu take profit, 1 do 1 i musicie wyrobić sobie po prostu skuteczność. Innej sytuacji, jeżeli macie mały kapitał, jeden kontrakt, czy tam jedna pozycja, nie zarobicie inaczej. Musicie mieć skuteczność, ponieważ nie możecie sobie pozwolić, żeby na przykład, no możecie jeszcze ryzykować w ten sposób na początku, że przestawiacie tutaj szybki break-even, czyli jeżeli jest blisko Waszego take profitu, przestawiacie szybki break-even, nie? Czyli na +1, +2 albo w miejsce wejścia w pozycję, no i zostawiacie sobie pozycję i zobaczycie, co się stanie. No, ale często jest tak, że Was wybije, nie? Więc ja myślę, że lepiej zgarnąć ten pierwszy take profit na 1 do 1 i wyrobić sobie skuteczność, niż ryzykować w ten sposób i no, otwierać dużo transakcji, które mogą skutkować tym, że będziecie tracić w dłuższej perspektywie kapitał. I to jest pierwsze rozegranie. Teraz jeżeli ja wchodzę sobie w pozycję, sekundę, tutaj, tak, na tej naszej świeczce, wchodzę sobie w pozycję, tu mam stop loss i tak, tu mam take profit 1, realizuję 3 kontrakty, 3 kontrakty są skasowane, zostaje mi 1 kontrakt tylko, no to wtedy rynek sobie idzie dalej, tak, i ja co 2 świeczki przestawiam sobie stop lossa na tym jednym kontrakcie, czyli tak, odtąd, raz, 2, tak, no to pod tą świeczką raz, 2, 2 zielone oczywiście, 2 zielone, czyli tutaj mamy, zakończyłem, czyli można traktować, tu jest jedna i tu druga, tutaj w miejscu mniej więcej stawiam sobie stop lossa. Oczywiście rynek podchodzi tutaj i stawiam sobie tutaj stop lossa, a wcześniej jeszcze zabezpieczam sobie ten ostatni kontrakt tutaj, w razie czego ja już nic nie tracę tutaj, tak? Ale następna sytuacja, oczywiście nie możemy od razu, oni pójdą tu i nie możemy przestawić tutaj tego stop lossa, tylko muszą troszkę odejść, żeby tutaj postawić tego stop lossa, tak? W miejscu zrealizowania take profit 1. Najczęściej tak bym chciał zrobić właśnie. I teraz oni sobie robią korektę, nie wybijają, nieraz wybiją, nieraz nie wybiją, tak? I co 2 świeczki, znowu mamy tutaj naszego stop lossa i są 2 świeczki, raz, 2.
przestawiamy wyżej stop lossa. Znowu 2 świeczki, no może te 2, ok, dobra, to czyli tak, robimy znowu 2 świeczki, raz, 2, tak? Mamy 2 świeczki, 2 świeczki, tak? Znowu kolejne 2 świeczki, wyżej stop loss, znowu 2 świeczki, wyżej stop loss, znowu 2 świeczki, wyżej stop loss, znowu 2 świeczki i tutaj już jak jest taki ruch, już tutaj widać knoty się pojawiają, tutaj knoty, tutaj, to ja już nie ryzykuję i po prostu albo przestawiam tutaj co jedną, albo zostawiam w tym miejscu i patrzę, co się stanie. No zazwyczaj już po takim ruchu, no to wiadomo, stop loss, ale potencjał jest naprawdę duży na tym jednym kontrakcie. I nieraz można taki fajny impuls złapać, że naprawdę no, w górę lecą i końca nie widać. Oczywiście to zagranie rzadko się zdarza, no ale taka sytuacja może być. I teraz na szybciutko jeszcze, myślę, że to jest zrozumiałe, jak rozegrać. I druga sprawa, jeszcze sytuacja tego typu, że czasem rozgrywam to na podstawie VWAP-a, czyli mamy tutaj VWAP nasz, dzienny i teraz po prostu jest przecięcie EMA, no to tutaj mamy naszą świeczkę i ja stawiam sobie stop lossa najczęściej pod tą świeczką po przejściu pod VWAP-em, ale najczęściej robię to tak, oni przekroczą VWAP, zrobią korektę, przetestują VWAP i dopiero tutaj bym wchodził, a tu bym stawiał stop loss. I tu zostawiam i taka sama sytuacja. Ale robię czasem właśnie, jeżeli widzę, że jakaś zmiana na rynku jest często po korekcie, czyli tutaj szli wczoraj w dół, tak? Sytuacja tego typu i tutaj wybijają się już poza VWAP, tak? No ale wczoraj wiadomo, no, na zamknięciu sesji nie będę otwierał pozycji. No to w dniu kolejnym, jeżeli oni przekroczą VWAP, to staram się tutaj ustawić pozycję. Teraz mamy sytuację tego typu, zaraz Wam to zobrazuję, na przykład tutaj, tak, są nad VWAP-em, zobaczcie, są pod VWAP-em, wchodzą nad VWAP, ale muszą być ku temu przesłanki, to nie może być sytuacja range'a, tak, bo jeżeli mowa o range'u, to ja bym zajmował pozycję, żeby tu wyżej wyszli i wtedy przetestowali VWAP. Tutaj nie zajmowałbym pozycji, bo tutaj jest jakaś sytuacja range'owa, nie wiem o co tu chodzi, ale poszli w górę, tak, ok, poszli i tutaj mamy impuls mocny w dół, tak, coś tutaj się zmienia, nie? Coś się zmienia. I teraz w takiej sytuacji, jeżeli bym zauważył po mocnym impulsie coś takiego, że jest na przykład, tu można ustawić krótkiego stop lossa i tu sobie wejść w pozycję, na przykład dajmy na to, na tej świeczce wchodzę, bo jest ładna i po prostu dosłownie nad VWAP-em tutaj stawiam sobie stop lossa. To też jest mniej więcej 15 tików będzie. Takie rozgrywki też czasem robię, bo VWAP traktuję jako opór wsparcie. Czasem można zrobić też taką zagrywkę, to będziecie widzieli na średniej, czyli EMA 200 jest też bardzo ważnym wskaźnikiem, bardzo ważnym oporem. Teraz jeżeli widzicie taką sytuację, również na EMA 200 można tutaj wchodzić, tak? Pyk, ładna świeczka, nawet na tej, tu stawiamy stop lossa, tu wchodzimy w pozycję i to jest drugi system rozegrania. Mamy oczywiście pod średnią EMA 20 musi być rozegranie, to koniecznie, to jest warunek, więc najczęściej na VWAP-ie. Albo robię jeszcze czasem rozgrywki tego typu, że wchodzę na breakoutach, czyli mam mocny impuls, tutaj nic się nie wydarzyło, nie było impulsu, to wchodzę na breakoutie, czyli tutaj jest punkt przecięcia, czyli naszego przetestowania. Jeżeli mocny impuls jest, oczywiście to są bardzo ryzykowne i wymagają doświadczenia, ale te zagrania, ale od razu Wam mówię, jak ja wchodzę w pozycję czasem. Stawiam tutaj sell stopa i po prostu zbieram je tutaj w dół i wtedy patrzę, co się dzieje. Stop loss stawiam tutaj, w tym wypadku zobaczcie, jest profit. Widzicie? Tutaj nie muszę kasować. Także no to są bardzo ryzykowne zagrania i wymagają doświadczenia, jeżeli chodzi o breakouty, ale no ten system też rozgrywam. Więc żebyście mieli jakby zobrazowanie, czyli mamy jakby 3 systemy wejścia teraz w pozycję. Oczywiście najbezpieczniejszy jest pierwszy system wejścia, ale wszystkie stosuję. Dobra, teraz na szybciutko jeszcze jak obliczam stop lossa. I teraz korzystam z takiego wskaźnika jak ATER. I po prostu prosta piłka na S&P ATR 3,21 mnożę to razy 4, bo 1 punkt to jest 4 przesunięcia, czyli 4 tiki to jest 1 punkt, czyli razy 4 mnożę. Już Wam mówię, ile to będzie. 3,21 razy 4 jest to 12,84. Równa się 12,84
czyli prawie 13 tików, tak? I teraz dodaję połowę lub 30% z tej sumy. Czyli tutaj by było jakieś 6-7 tików, tak? No to powiedzmy zaokrąglam to do 7 i w tej chwili mój stop loss będzie równy 20 tików. Prosta piłka. Prawie 13 dodać 7, 12, 20 tików i w ten sposób liczymy, jeżeli chodzi o S&P. Na goldzie, na złotku liczymy to troszkę inaczej. Po prostu prosta piłka, mam matery 2,03 2,03 razy 10, ponieważ 10 przesunięć to jest jakby jedna jednostka wartości. Nie będę Wam tego szerzej tłumaczyć. Ważne, abyście zrozumieli to, jak to się liczy. Czyli tak, 20, zaokrąglimy to do 20 tik, dodać tak samo połowę, czyli dodać 10 i to tutaj będzie 30 tik. 30 tików, 30 pipsów, stop loss. I w ten sposób to liczymy. Na ropie tak samo, razy 10. Ropa, surowce ogólnie ropa, złoto razy 10, tak? I w ten sposób liczymy stop lossa z ATR-u. Jest to bardzo proste. No czasem jak jest bardzo duża zmienność, to warto dodać jeszcze dodatkowo z 2 tiki, ale 50% z naszego wyliczenia w zupełności. Także myślę, że w tym nagraniu wyjaśniłem wszystko bardzo dokładnie. Jeżeli macie jakieś pytania, jakiekolwiek, zapraszam na Discord. Dawajcie znać, dogram jakieś materiały, wytłumaczę dokładniej. Możemy coś indywidualnie zrobić nawet na Discordzie, na głosowym, czy nawet pokazać Wam mogę to na Discordzie, na wideo, także na live, sorry. Także do usłyszenia w kolejnych nagraniach i zapraszam na Discord. Trzymajcie się.